Zacznę od pytania, które dręczy mnie od dłuższego czasu. Co ja tutaj robię? Dziewczyny, co ja tutaj robię? Na naszej grupie na Facebooku oglądam wasze prace i one są po prostu piękne. A moje cuda to taka łatwizna, prościzna, która im nawet do pięt nie dorasta. Zróbcie mi czasem mały prezent i wrzućcie na grupę jakiś pasztet. Napiszcie, że to jest pasztecik dla Kasi. Przynajmniej będę wiedziała, że moje filmy mają jakiś sens. A dzisiaj moja kolejna próba dogonienia waszych pięknych prac, które z przyjemnością oglądam na grupie Inspirello i Przyjaciele. Jajko plastikowe obskrobałam nierówności i przeleciałam białą farbą akrylową, ale można też primerem. Wyznaczyłam miejsce, do którego będę obklejała i lecę z papierem ryżowym. Oczywista oczywistość, papier ryżowy na jajkach i bombkach klei się źle. Papier jest płaski, a jajko wypukłe, więc jedno do drugiego zupełnie nie pasuje. Z tego impasu mamy dwa wyjścia. Albo podrzemy papier i w ten sposób zamiast zmarszczek będą zakładki, albo papier porwiemy na naprawdę nieduże kawałeczki. Jak widzicie, wybrałam rozwiązanie pierwsze, ale ten papier ryżowy jest bardzo wdzięczny i nadaje się do każdej metody. No i na plus, że taki papier naprawdę zniesie wszystko. Serwetka już by się nam dawno podarła, a papier możemy przylepić, odlepić. Najważniejsze, żeby zawsze pod papier dać za dużo kleju. Wtedy nie łapie od razu i możemy jeszcze trochę nim poprzesuwać na powierzchni. Zaczynam od przyklejenia środka, a dopiero potem zabieram się za przyklejanie tych podartych części. Po kolei i na zakładkę, a jeżeli coś mi za bardzo odstaje, to trzątkiem pędzelka to dociskam i już żadnych zmarszczek ani zgrubień nie widać. W kamerze tego nie widać, ale ja widzę, że nie jest idealnie i tam, gdzie papier jest przyklejony podwójnie, jest troszkę grubiej, ale pamiętajcie, że za chwilę położymy na to spękacz dwuskładnikowy, step 1, step 2, a potem jeszcze lakier i naprawdę te wszystkie nierówności będą bardzo fajnie zniwelowane. Spękacz dwuskładnikowy naprawdę robi cuda i nawet jeżeli w niektórych miejscach miałam dziury i prześwity, to potem tego absolutnie nie widać, więc nie przejmujemy się, przyklejamy i gra gitarra. Gdy klej wyschnie, jedni lakierują, a inni nie lakierują. Nie kłócę się, każdy robi jak chce. Ja lakieruję, suszę i dopiero jadę z pękaczami. Trwałość spękacza dwuskładnikowego liczona jest od momentu otwarcia słoiczka albo aplikatora. I po roku od otwarcia spękania mogą być słabsze albo może ich nie być wcale. Więc jeżeli nie macie jakichś wielkich planów na ozdabianie spękaczami swoich prac, to takie maleńkie aplikatory są całkiem ok. Może preparatu nie jest dużo, ale na kilka jajek albo pudełek na pewno wystarczy. Bo przecież jajka są nieduże, a w pudełkach z pękaczami ozdabiamy tylko jakieś fragmenty, więc może spękacz i jest mały, ale za to wariat. Step 1 na mokro wygląda tak, a na sucho jest idealnie przeźroczysty i błyszczący. Jajka czy bombki ze spękaniami lubią się średnio, ponieważ ze względu na grawitację spękacz po prostu z nich ścieka. Na dole tworzą się takie brzydkie zgrubienia i albo mamy pomysł, jak to zamaskować, albo musimy z tym żyć. Albo zamiast po prostu nałożyć step 2, zaczynamy go mozolnie wcierać w powierzchnię, nie za grubą warstwą, bo jak za grubo, to i tak będzie ściekało. Wcieranie polega na tym, że nakładamy spękacz, a potem każde miejsce pędzlem przelatujemy 10, a może nawet 15 razy. Na początku pędzel się trochę ślizga. Wcieramy i zamiatamy pędzlem tak długo, aż on przestaje się ślizgać, a raczej ślizga się znacząco słabiej. Wcieranie preparatu w to konkretne jajeczko zabrało mi prawie 3 minuty. Cienka warstwa preparatu daje delikatne spękania i możliwe, że po wyschnięciu prawie ich nie będzie widać. I żeby je zobaczyć, trzeba w nie wetrzeć patynę. Żeby było ciekawiej, w pierwsze jajeczko wcieram białą, a w drugie brązową. Pastę wcieram i natychmiast potem wycieram nadmiar ściereczką. Spękania są delikatne, ale takie miały być, bo na tym jajku i tak dużo się dzieje. Duże, kolorowe, intensywne róże, a na tym mocne spękania to byłby dla mnie niestrawny miszmasz. Ale zadajmy sobie pytania, czy tym preparatem można zrobić mocniejsze spękania na jajku czy bombce.
Można i mój patent był taki, że preparatu nakładałam dużo grubiej, ale podczas schnięcia jajko obracałam. Na początku co kilka minut, żeby preparat rozłożył się równo i nigdzie nie stworzyły mi się brzydkie i grube kropelki. Jeżeli macie na to inny, lepszy patent, to koniecznie się nim pochwalcie. Nie wiem, czy zwróciłyście na to uwagę, ale biała pasta rozjaśnia wzór, a brązowa troszkę przyciemnia. A jak przesadzimy, to brązowa pasta potrafi nam całkowicie zmienić kolorystykę pracy. A spękania dwuskładnikowe zawsze lakierujemy lakierem rozpuszczalnikowym, tak zwanym śmierdziuchem. Jeszcze raz głośno i wyraźnie, śmierdziuchem, bo niestety lakier akrylowy nie utrwali nam spękań, on nam je po prostu paskudnie zniszczy. Górę jajka przemalowałam farbą akrylową matową, a teraz odbiję tam pieczątki. Po prostu, żeby coś fajnego tam się działo, ale żeby się nie narobić. To są pieczątki akrylowe i odbijam je tak, po prostu z ręki. Przez chwilę pomyślałam, że do tego projektu całkiem dobrze pasują kropeczki, ale doszłam do wniosku, że są za mało szalone i odbiłam pieczątki. Natychmiast po użyciu stempelki myjemy, a szalone jajka prezentują się tak. Zanim pisanki i dodatki skleiłam w jedną kupę, przygotowałam chwosty oraz takie przywieszki. Film jak zrobić chwosty podlinkuję Wam pod spodem, a na samym końcu filmu szybciutko pokażę jak zrobić przywieszki. A do ozdoby pisanek użyłam przepięknej haftowanej koronki, co prawda była troszkę za szeroka, ale ją przecięłam. Na koronkę poszła taśma ozdobna, a wszystko sklejone klejem na gorąco. Pamiętacie, jak na początku filmu marudziłam, że grawitacja spękaczy oraz jajka to nie jest dobre połączenie? Prawdę mówiąc, byłam przekonana, że step 2 rozłożyłam idealnie równo, cieniutko i żadnych obcieków nie będzie. Myślał indyk o niedzieli, a kropelka i tak mi się zebrała. I w tej niezręcznej sytuacji wystarczy mieć jakieś fajne biżuteryjne zakończenie do jajka i takiego pryszcza ładnie zatykamy. To jest jajko plastikowe, więc dziurkę na szpileczkę po prostu wypaliłam. Gotowe, całość prezentuje się tak. Hello, dziewczyny, jakby ktoś nie pamiętał, to mile widziane na naszej grupie na Facebooku wszystkie paszteciki dla Kasi. Tutaj Was chwilę jeszcze z moimi jajkami zostawię, a przypominam, że na samym końcu filmu pokazałam jak zrobić te przywieszki handmade. Lista produktów, których używałam w filmie, jak zwykle pod tym wideo. Próbuję Wam jeszcze pokazać, jak wyszły mi te spękania i czym się różnią białe od brązowych, ale coś mi się wydaje, że w tym oświetleniu po prostu nic nie widać. Do zrobienia przywieszek używam masy super lekkiej, wałka oraz maty nieprzywierającej. Ale oczywiście najważniejszy na świecie jest stempelek. Jeżeli chodzi o kształt samej przywieszki, to czasami wycinam ją ręcznie, a czasami korzystam ze zwykłych foremek. Masę super lekką po prostu rozwałkowuję, odbijam pieczątkę i wycinam przywieszkę. Gotowe. Jeżeli coś do czegoś mi się za bardzo lepi, to po prostu korzystam z mąki kartoflanej. Ta przywieszka miała być elegancka, więc literki delikatnie wypełniłam złotą farbą. W wersjach vintage całą przywieszkę zamalowuję rozwodnioną farbą, a potem ją wycieram. I farba zostaje tylko w literkach, wygląda to bardzo fajnie.